Scott wprowadził Mediocre Melodies już mniej więcej we FNAF 3, lecz w tamtym czasie był to jedynie maski animatroników bez większego znaczenia czy głębi. Teorie na temat tych masek były różne, że to inny zestaw animatroników, że to jakieś symboliczne nawiązania do dzieci z FNAF 4, czy też, że to jakiś dodatkowi goście do urodzin z FNAF 4, a jako że są dodatkowi, to nawet to noszą jakieś własne wymyślone maski. Pojawiło się też parę fanowskich interpretacji tych animatroników. Powiem wam, że ja sam mam swoją fanowską interpretację, którą może kiedyś pokażę, ale ostatecznie w FFPS Scott pokazał nam to, co prawdopodobnie odpowiada na pytanie tych masek. Właśnie Mediocre Melodies. Choć nie do końca. Każda maska ma swojego odpowiednika w Mediocre Melodies, ale jeden z nich nie pasuje. Mamy niebieską maskę bez pary, a także mamy w zamian za to dodatkowego Nedbera. Poza tą dwójką wszyscy nie pasują zupełnie perfekcyjnie, raczej przekonuje mnie to, że to właśnie o nich tutaj chodzi. Mimo wszystko ciężko powiedzieć, czy Scott myślał nad tym za dużo podczas FNAF 3. Według mnie miał ideę tego, czym te maski są. Może nawet miał już gotowy zestaw animatroników jako modele lub jako same koncepty, ale nic z nimi nie robił. W czasie FNAF 3 nie było najmniejszej szansy, żeby powiedzieć, że te maski to Mediocre Melodies, ta nazwa nie istniała, nie mieliśmy wystarczających informacji. Możliwe, że Scott otwierał ten sobie furtkę do jakiegoś ewentualnego spin-offa, ale ostatecznie nie zrobił tego spin-offa, poleciał we FNAF 4, we FNAF Worlda. Ostatecznie pojawił się w FFPS-ie, ale w trochę zmienionym składzie. Mnie osobiście wydaje się, że Mediocre Melodies to pierwszy, najstarszy zestaw animatroników stworzony przez Freddy Fazbear's Pizzę, a przynajmniej firmę, która później stała się Freddy Fazbear's Pizzą. W najlepszym przypadku Mediocre Melodies mogą być nawet starsi od samego Fredbeara, nie jest to do końca jasne. Mimo wszystko nie jest to jakieś wielkie odkrycie. Scott pokazał nam, że te animatroniki są dosłownie podłączone do zasilaczy i z tego tytułu nie mogą się normalnie poruszać. W dosyć jasny sposób pokazał, że to jest stary design, że to są stare modele, że ten zestaw animatroników jeszcze nie miał jakiegoś wbudowanego generatora zasilacza, tylko musiał stać w miejscu. Ale żeby tego było więcej, dodał im specjalną teksturę na oczy. Tekstura na oczy to akurat w tym przypadku coś, na co ja zwracam ogromną uwagę. Uwielbiam tekstury oczu we FNAF. To jest taki fajny, niepotrzebny, mały detal, który mnie bardzo fascynuje, który Scott ciągnie cały czas, o którym Scott nie zapomina, nie zostawia tego, nie ignoruje, cały czas robi jakąś nową teksturę oczu. Idźcie mi z jakimiś długimi, rozciągniętymi liniami czasowymi oparte o daty, wydarzenia, sekretne liczby itd. Ważna jest technologia tekstur oczu. Klasyki, oldy, toje mają 3 różne rodzaje oczu w mniej więcej tym samym stylu. Zwykła tekstura z paroma kropkami, spójna dla każdego animatronika. We FNAF 3 dostaliśmy jakieś kijowe oczy, w ogóle nie obchodzą mnie. FNAF 4 też nie zaszalał, bo miał jakieś magiczne metalowe, a FNAF SL dał nam zupełnie inny design oczu, który najwyraźniej stosował William, a nie Henry. Za to w FFPS-ie dostaliśmy design oczu Rockstarów, bardzo podobny do klasyków, ale jednak z bonusową kropką naprzeciwko, coś jakby fuzja pomiędzy klasykami i tojami, a także dostaliśmy oczy Mediocres. Jedna duża, wysadzista kropka w rogu. Minimalny design, który sugeruje pierwszy, najstarszy design, przynajmniej od strony Henry'ego. I żeby było tego więcej, mamy sporo sprzętu w FFPS-ie, który ma bardzo podobną teksturę oczu, więc najprawdopodobniej pochodzi z tego samego okresu. Więc składa nam się już dosyć bogata linia czasowa. Mediocres na początku, oldy, toje, klasyki. Rockstary są tutaj kwestią dosyć sporną, ale raczej uznaję je za jakieś siostrzane modele do oldów, podobny design. Też toje są takim podwojonym Rockstarem, ale istnieje też opcja, że to nówki sztuki na potrzeby FFPS-a. Coś takiego, ale chyba w temacie głębokiej fabuły za oczami robotów to wyczerpujemy powoli temat. Dosyć ważną rzeczą, na jaką chcę zwrócić uwagę, jest niebieski animatronik, który przestał nagle istnieć ze FFPS-em. Nie wiem, czy Scott ma na niego jakąś specjalną fabułę, ale poza tym to chyba jestem w stanie wyjaśnić pojawiającego się tutaj Nedbera. Wydaje mi się, że Nedber to animatronik z Take Cake to the Children. Wiemy, że to jakiś model animatronika misia. Zawsze było to uważane, że to po prostu Freddy, ale równie dobrze mógł być to Nedber, zwłaszcza, że Scott mógł stworzyć tutaj animatronika na bazie dowolnego zwierzęcia, a postanowił zrobić drugiego niedźwiedzia, jeszcze drugiego brązowego niedźwiedzia, co jest dosyć zastanawiające. Niestety nie wyjaśnia to, jak animatronik, który nie powinien się ruszać, nagle się rusza, niby kolory też się nie zgadzają, ale wydaje mi się, że ta dwójka jest przynajmniej w jakiś sposób powiązana. Wciąż istnieją teorie, że to człowiek w stroju, a nie animatronik, może Mediocres pojawił się później, a może to jest człowiek w stroju Nedbera, po prostu ciężko powiedzieć. Myk polega na tym, że lokacja z FFPS-a to lokacja z Take Cake to the Children.
Córka Henry'ego zginęła tuż obok restauracji, w dokładnie tym samym miejscu, z którego wyciągamy animatroniki. To samo miejsce, nawet kształt się zgadza. Pod koniec historii powracamy do pierwszej, najstarszej lokacji. Także mamy masę powiązań, bo pierwsza, najstarsza lokacja, najstarszy design animatroników z tymi zasilaczami, no i jeden z piątki z jakiegoś powodu został zastąpiony brązowym niedźwiedziem Nedberem. Wszystko się klei. Żeby tego było więcej, minigierka marionetki posiada te całe bransoletki na rękach dzieci. Choć nie są to wszystkie kolory, to jednak każdy kolor bransoletki wiąże się z jakimś animatronikiem z Mediocre Melodies. Nie z Freddy Fazbear's Pizzerii, nie z Circus Baby z Pizza Worldu, a właśnie z Mediocre Melodies. Także mamy następne powiązanie, naprawdę za dużo tego, więc według mnie Mediocres były rzeczywiście oryginalnym setem animatroników, który, jak sama nazwa wskazuje, był bardzo przeciętny, co potem doprowadziło do stworzenia zespołu Freddy'ego Fazbeara. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest Juniors. Wciąż nie wiemy, czym jest ta lokacja z Midnight Motorist, ale są dwie teorie. Albo to jest bar, który reprezentuje alkoholizm pomarańczowej postaci, albo to miejsce dla dzieci po prostu Juniors, choć takiej nazwy też używają bary, więc ta nazwa może pasować do obu tych miejsc. Jeśli to jest miejsce dla dzieci, bardzo możliwe, że to właśnie jest lokacja Steak Cake, lokacja z FFPS-a. To jest taki jeden finalny bonus. Możliwe, że tak jest, ale nie jestem w stanie tego powiedzieć. Także tak, to już wszystko, co mogę powiedzieć o Mediocre Melodies. Tak dla powtórzenia całego odcinka, Mediocre Melodies to pierwszy zestaw animatroników pochodzący z restauracji Take Cake. Scott zastąpił niebieskiego animatronika Nedberem tylko po to, żeby jeszcze bardziej powiązać jedno z drugim. Ten niebieski jest pewnie gdzieś zaginiony, nie dożył do FPS czy coś takiego. Możliwe, że Scott kiedyś go pokaże jeszcze w jakiejś innej grze. No i bardzo lubię chronologię kropek na oczach animatroników. Oczywiście to wszystko jest tylko teorią poza ostatnim zdaniem, ale taka jest właśnie moja teoria na temat Mediocre Melodies.